Witam wszystkich bardzo serdecznie. Opowiem Państwu dzisiaj trochę o jednym z podgatunków popularnej muzyki koreańskiej, jakim jest trot. Jestem przekonana, że część z Państwa spotkała się z tym rodzajem muzyki i zna przynajmniej jedną piosenkę, jak na przykład Siabang Siabang, ale jestem też pewna, że część słyszy tę nazwę po raz pierwszy. Dlatego dzisiaj cofniemy się do początku XX wieku, czyli do początków koreańskiej muzyki popularnej. Następnie w skrócie nakreślę zmiany, jakie zachodziły w trocie oraz przedstawię jego obecną sytuację. Duży wpływ na rozwój muzyki na Półwyspie Koreańskim miało otwarcie Korei na zachód. Nastąpiło ono pod koniec XX wieku i było skutkiem podpisania przez Koreę szeregu traktatów z państwami zachodnimi oraz Japonią. Również chrześcijaństwo przyczyniło się do znacznego rozwoju muzyki koreańskiej. Koniec XIX wieku i początek XX wieku to czas, w którym powstało wiele nowych gatunków, między innymi były to changa, piosenka w stylu zachodnim, czy tungyo, piosenki dla dzieci. A początków trota należy się doszukiwać w gatunkach powstałych w okresie okupacji japońskiej. Jeśli chodzi o pochodzenie trota, to tu pojawiały się pewne kontrowersje, które przez całą historię rozwoju tego podgatunku wracały do niego. Jedni uważali trot za muzykę japońską, gdyż powstał on pod wpływem japońskiej formy wokalnej o nazwie enka, przejmując niektóre jej elementy. Natomiast drudzy twierdzili, iż forma ta została tak bardzo przekształcona, między innymi przez zastosowanie elementów tradycyjnej muzyki koreańskiej oraz języka koreańskiego, że należy ją uznać za rodzimą. Jak Państwo widzą na slajdzie, enkę cechuje metrum dwudzielne, wolne lub umiarkowane tempo, durowa i molowa skala jonanuki oraz śpiew solowy z akompaniamentem japońskich oraz zachodnich instrumentów. Następnie, jeśli spojrzymy na cechy trota, w dużej mierze się one pokrywają z cechami enki. Jedyne wyjątki to użycie koreańskich instrumentów w akompaniamencie oraz styl śpiewu wywodzący się z tradycyjnej koreańskiej formy wokalno-instrumentalnej o nazwie gaku. Polega on na tym, iż niskie dźwięki są śpiewane przy użyciu szerokiego vibrato, a wysokie wykonywane przy użyciu opadającej appoggiatury górnej, nazywanej gongneun suri, łamiący się dźwięk. Pojawia się tutaj też druga nazwa trota, pungcek, gdzie pung oznacza akcentowaną część taktu, a ciak nieakcentowaną. Dla wielu początek koreańskiej muzyki popularnej stanowi tworzona w latach 20. XX wieku Yuhen Changa, popularna piosenka. Były to zachodnie i japońskie piosenki, których tekst był tłumaczony na język koreański, bądź były to same melodie, do których dopisywano koreański tekst. Jedną z bardziej znanych piosenek tego okresu jest nagrana w 1926 roku w Japonii In Praise of Death, śpiewana przez sopran Yoon Sim-dok. Melodia została oparta na linii melodycznej walca Fale Dunaju węgierskiego kompozytora Iwona Iwanowicza, do której dopisano tekst koreański. Piosenka zyskała rozgłos po tragicznej śmierci Yoon Sim-dok, która w tym samym roku, w którym nagrała piosenkę, wraz ze swoim ukochanym popełniła samobójstwo w drodze powrotnej z Japonii do Korei. Jeśli wśród Państwa są fani koreańskich dram, to mogę tutaj polecić jedną, która oparta jest na historii nieszczęśliwej i zakazanej miłości Yoon Sim-dok, która wdała się w romans z żonatym mężczyzną. Tytuł tej dramy brzmi tak samo jak tytuł piosenki, czyli In Praise of Death. Następnie od lat 30. do momentu wyzwolenia Korei spod okupacji japońskiej Koreańczycy tworzyli swoje piosenki, które pierwotnie były nazywane Yuhenga. Teraz już tylko inspirując się utworami zachodnimi japońskimi, a nie kopiując je. Nazwa ta funkcjonowała do mniej więcej lat 50., do czasu aż pojawiła się nazwa trot. Funkcjonował też termin bardziej ogólny, taejungayo, do którego zaliczały się wszelkie utwory muzyki popularnej. Piosenki te były w metrum parzystym i opierały się na skali jonanuki. Jest to skala pentatoniczna, która powstaje przez usunięcie 4. oraz 7. stopnia skali heptatonicznej. Pierwotnie piosenki opierały się na pentatonice molowej, jednak z czasem zaczęto komponować więcej piosenek opartych na durowej odmianie tej skali. Piosenki te wykonywane były z akompaniamentem instrumentów zarówno koreańskich, jak i zachodnich. Ze względu na to, iż trot na pierwszych etapach rozwoju nie był nazywany enką,
Przyjął nazwę juchenga, dzięki czemu mógł się rozwijać niezależnie od japońskiej formy i następnie przyjąć nazwę trot. Jedną z najbardziej znanych piosenek tego okresu jest utwór z 1935 roku pod tytułem Tears of Mokpo, śpiewany przez Inanią. Piosenka przedstawia historię dziewczyny oczekującej nad zatoką na swojego ukochanego. Wielu wierzy, że tak naprawdę ukochany w tej piosence reprezentuje Koreę, która jest zniewolona, a oczekująca na niego dziewczyna odnosi się do Koreańczyków mających nadzieję na wyzwolenie ich ojczyzny. W okresie okupacji ze względu na cenzurę, która panowała, wiele piosenek posiadało podwójne znaczenie. Komponowano głównie piosenki w tempie wolnym do umiarkowanego, które opowiadały o smutku, tęsknocie i bólu. Obok juchenga wykształciły się również inne formy, jak shinminyo. Była to nowa piosenka ludowa, która wykształciła się z formy minyo. W odróżnieniu od juchenga uważana była za rodzimą. Piosenki te były śpiewane przy użyciu tradycyjnej koreańskiej techniki śpiewu przy akompaniamencie instrumentów zachodnich. Niestety forma ta nie przetrwała próby czasu i po wyzwoleniu się Korei spod okupacji japońskiej zanikła. Kiedy w okresie okupacji promowana była muzyka japońska, po wyzwoleniu, po roku 1945 zastąpiła ją muzyka amerykańska. Był to też czas, w którym po raz pierwszy pojawiła się nazwa trot, funkcjonująca do dziś. Pozwoliła ona w tym czasie rozróżnić piosenki trot od innych piosenek w stylu zachodnim, powstałych pod wpływem rocka czy bluesa. W 1945 roku muzyka japońska była określona jako wroga, przestarzała, odpychająca. Określenia te kryły się pod jednym hasłem łesek, oznaczającym japoński kolor, barwę, zabarwienie. Przyrostek łe to dawny termin oznaczający Japonię. Oznacza on coś obcego, przychodzącego z zewnątrz. Po wycofaniu się okupanta rynek muzyczny w Korei się załamał. Było to wynikiem tego, iż produkcją zajmowali się Japończycy, a po wyzwoleniu opuścili kraj. Wyjeżdżając nie pozostawili Koreańczykom wiedzy technicznej, przez co mieli trudności z tworzeniem muzyki, dlatego też zaczęto występować na żywo. W tym czasie było kilka popularnych piosenek takich jak Returning Ship czy Joyful Time. Pierwsza posiada tekst w języku koreańskim, natomiast melodia pochodzi z japońskiej piosenki bojowej, a opowiada o Koreańczykach, którzy powracają do kraju po wyzwoleniu. Druga natomiast była napisana w ramach promocji migracji do Mandżurii w czasach okupacji. Po wyzwoleniu jedynie nazwy lokalizacji zostały zmienione na koreańskie. Pokazuje to, iż nie próbowano zakazywać muzyki powstałej podczas okupacji, a nawet tej, która promowała japoński imperializm. Po wojnie koreańskiej wielu żołnierzy armii amerykańskiej pozostało na Półwyspie. Ich główną siedzibą była baza znajdująca się w Seulu, gdzie stacjonowała 8. Armia Stanów Zjednoczonych. Organizowała ona wydarzenia w ramach rozrywki dla żołnierzy oraz reszty załogi, które obejmowały występy taneczne, muzyczne oraz skecze. Nazywano je Mipalgun Show. Ze względu na to koreańscy artyści musieli dopasować piosenki do swoich słuchaczy, przez co znacznie więcej piosenek niż to miało miejsce w okresie okupacji japońskiej było komponowanych w stylu zachodnich tańców, takich jak mambo, swing, cha-cha czy rock and roll. Przesiąknięte amerykańskim duchem do tego stopnia, że w tekście pojawiały się słowa w języku angielskim, takie jak freedom czy happy. Piosenki te składały się na przykład z rytmu jakiegoś amerykańskiego tańca, natomiast melodia była typowa dla trota bądź oparta na pentatomice. Zaczęto też stosować inne skale, takie jak skala diatoniczna na przykład. Jedną z najpopularniejszych grup tego okresu był zespół The Kim Sisters, który uważany jest wręcz za pierwszy koreański girls band. Odniosły one wielki sukces zarówno w Korei, ale przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, o czym świadczy fakt, iż pojawiły się ponad 20 razy w programie The Ed Sullivan Show. A kim były artystki? Były to córki wcześniej wspomnianej Inanią. Lata 60. były czasem wielkiej popularności muzyki trot, a zarazem trudnym dla artystów czasem ze względu na cenzurę kultury, która została wprowadzona przez autorytarny rząd Pak Chung-hee.
Polityka ta miała na celu rewitalizację koreańskiej kultury przez oczyszczenie jej z wszelkich zewnętrznych wpływów, w tym też japońskich. Dlatego też wiele piosenek trot zostało zakazanych. Jednym z najbardziej znanych utworów, którego dosięgnęła cenzura, jest ten z 1965 roku pod tytułem Tumbek Agashi, śpiewany przez Imidza. Piosenkarka ta jest nazywana królową elegii i cieszy się dużą popularnością aż do dziś. Wśród piosenkarzy tego okresu jednymi z najbardziej znanych są Nauna czy też Namdi. W latach 70. charakter piosenek zaczął się zmieniać. Były one w szybszym tempie, a tematyka o wiele luźniejsza niż to miało miejsce wcześniej. Jednak pod koniec lat 70. trot zaczął tracić swoją popularność na rzecz innych gatunków, takich jak ballada czy muzyka taneczna. Cieszył się popularnością głównie wśród starszego pokolenia i ludzi pracujących. Stan ten trwał przez całe lata 80. i 90. Przełom nastąpił natomiast za sprawą piosenki Omona, wydanej w 2004 roku przez Chang Yun-jong. Innymi artystami, którzy zaczęli tworzyć piosenki trot w nowej formie, to m.in. Park Hyun-bin czy Hong Jin-young. Było to pokolenie młodych piosenkarzy, którzy sprawili, że trotem zaczęło się też interesować młodsze pokolenie Koreańczyków. Nawet gwiazdy K-popu zaczęły tworzyć piosenki w stylu trot, m.in. Super Junior czy Daesung z Big Bang. Trot pojawił się również na dużym ekranie w roku 2004. Był to film pod tytułem Highway Star, gdzie główną rolę gra Cha Tae-yeon, a także na małym ekranie w roku 2014 była to drama pod tytułem Trot Lovers, gdzie główną rolę gra wokalistka zespołu A-Pink, Chong Eun-ji. Dzisiaj możemy zaobserwować wielki wzrost popularności trota, na przykład przyglądając się programom telewizyjnym typu talent show, których wyniki popularności pobiły tak znane programy typu variety show jak Running Man. Ten przełomowy program nosi nazwę Miss Trot. Program ten odniósł wielki sukces, a zwyciężczyni Sung Ha-in stała się rozpoznawana zarówno wśród starszej, jak i młodszej publiczności. A nawet pojawiła się w jednym z odcinków popularnego programu The Return of Superman. Ze względu na tak dużą popularność pierwszego sezonu zdecydowano się na stworzenie kolejnej edycji, lecz tym razem z męską obsadą, którą nazwano Miss Trot. Tak jak to miało miejsce w przypadku żeńskiej wersji, męska również biła rekordy popularności. A zwycięzca drugiego sezonu, Im Myung-woo, otrzymał wiele nagród podczas gal takich jak m.in. Melon Music Awards, gdzie konkurował z największymi gwiazdami K-popu. Obecnie transmitowane są dwa programy typu variety show, w których występują pozostali uczestnicy drugiego sezonu show, z czego jeden z nich, tak jak poprzednie programy, okupuje pierwsze miejsce w rankingach popularności. W tym roku ruszył trzeci sezon, ponownie wersja kobieca i również plasuje się wysoko w tabelach. O dużej popularności muzyki trot świadczy również to, iż jeden z najbardziej znanych koreańskich prezenterów telewizyjnych, Yoo Jae-sok, działający pod pseudonimem Yoo San-sil, postanowił nagrać album z piosenkami trot, a także zaśpiewał w duecie ze zwyciężczynią Miss Trot, Sung Ha-in. Dzisiaj piosenki trot charakteryzują się dużą różnorodnością, od tych z widocznymi wpływami muzyki tradycyjnej muzyki koreańskiej, po te w szybkim tempie o charakterze humorystycznym. Dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie mojej prelekcji i serdecznie wszystkich Państwa zachęcam do słuchania trota. Zapewniam, warto.